Kartonowa poczekalnia. Witam Was. W tym odcinku coś dla pancerniaków. Kartonowy świat, Ansfer, lekki czołg pływający PT-76B. Zapraszam na odcinek, przejrzymy tą wycinankę. Lekki czołg pływający PT-76B. Pierwsza strona, strona od okładki. Jest to projekt Adriana Wędkę. Ten model opracował. Natomiast okładkę ilustrował Łukasz Półrolnik. I tak na pierwszej stronie, na tej stronie twardej okładki mamy opis historii pojazdu, dane techniczne, no i wskazówki dla modelarzy. Model mamy w dwóch wersjach. W zasadzie są to tylko wersje oznaczenia, czyli numeracja na wieży i na bokach kadłuba. Te kotwiczki różnią się kolorem. Model opracowany w takim stopniu skomplikowania, że dla średnio zaawansowanych powinien być w miarę przejrzyście i dobrze się sklejać. Opis budowy rozpisany jest w ten sposób, że postępujemy zgodnie z oznaczeniami rysunków. Budowa, opis jest tutaj wyznacznikiem kolejności tych rysunków. I tak na przykład rysunek numer 1, wręgi. I dalszy etap to już jest oklejanie tych wręg, rysunek drugi i oznaczenia części i tak dalej. Postępujemy zgodnie. Tych rysunków jest w sumie oznaczonych 60, a nawet 61, bo tam widziałem jest 1,60A oznaczony. I tak na tej stronie mamy tu 3 rysunki. O, na przykład jest tu rysunek też 3A, czyli już będzie ich 62. Tu na przykład jest taki rysuneczek mały, ale już też oznaczony rysunkiem 32. I tu jest opis postępowania. Dalej. Etapy budowy oznaczone numeracją tych rysunków. Strona druga z rysunkami. Tu troszeczkę one są porozrzucane. Te rysunki, jakby numeracja tych rysunków, ale możemy się domyślać, że odnosi się to na przykład do takiej łopaty, gdzie jest rysunek 42, czyli kolejność jakby tej budowy, postępowania jest takim wyznacznikiem tu. Tu mamy też stronę z rysunkami. O, na przykład tu jest 60A rysunek. Rysunek, wzory drutu, numeracja, ilość sztuk, ile ich tu potrzeba. Arkusz z wręgami do naklejenia na karton, bądź możemy dokupić wręgi cięte laserowo. Tych arkuszy jest 3. Jak widzimy, jeden taki element zajmuje nam prawie jedną stronę. Wysokość, wymiary tu są podane na wstępie. Ten model będzie miał 31 cm długości. Na 11 arkuszach mamy rozmieszczone części. Ja tu jeszcze zrobię zbliżenia, przelecę to co troszeczkę tych części. Gąsienice, elementy takie drobniejsze na zewnątrz. Jest to duży model, w zasadzie jeżeli skleimy tu już korpus
to widzimy już całą bryłę i jakieś drobniejsze elementy, które dochodzą tu nam do później na zewnątrz. Plus oczywiście koła. No kół niestety tu jest troszeczkę. Tak jak mówiłem na początku, że są dwie wersje, czyli ta kotwiczka się różni kolorem na burcie i tutaj mamy dwa jakby płaszcze wieży z numerami 8931 i 8713 i później mamy jeszcze tu na tej stronie kotwiczka na niebieskim tle, która należy, tu trzeba uważać, żeby się nie pomylić, zgodnie po prostu skleić to sobie. Wieża i odpowiednia kotwica. Dodam, że te wersje są tak oznaczone, że 8713 to jest Gdańsk-Wrzeszcz, a 8931 52 kompania rozpoznawcza Lemborg. No i tu trzeba zwrócić uwagę przy klejeniu właśnie, żeby odpowiednio ze sobą skleić, przepraszam, te elementy. No i właśnie tu mamy. No jest troszeczkę takich też drobniejszych elementów. Dość szczegółowo model opracowany. Proszę bardzo, i tu mamy całą stronę kół. No ale dla pancerniaków jest to naturalne klejenie koła. I 3 arkusze, tu końcówka to są 2 arkusze. Jeden arkusz normalny, karton tej grubości. Tu mamy zwykły, cienki arkusz z boczkami, z wręgami do naklejenia. I pozostałe rysunki. Proszę bardzo. Rysunki ładne, przejrzyste, także tutaj bez żadnych problemów możemy na pewno się tymi posługiwać. Tymi rysunkami. Tu pokazana wieża, jak ją tu skleić z poszczególnych detali. Tu mamy takie coś jak kopyto, które należy sobie skleić do klejenia i formowania takich elementów z drutu, takich osłon na reflektory. I tu właśnie mamy, jak koła sobie ustawić, tych kół 2, 4, 6, czyli 12 takich musimy tu sobie skleić i ustawienie, odpowiedni prześwit między podłogą, a jak ustawić te koła, żeby było prawidłowo. Też dobrze tu jest to zrobione. Tu mamy wieżę. Tu mamy jeszcze część wręg. Proszę bardzo. Tu jest na tej stronie i numeracja. Na przykład tu jest rysunek 5, gdzie tam jest 1, 2, 3 na pierwszej stronie. Tu już jest 5. Po prostu musimy to szukać po kartach i poszczególne części, jak kleimy, odnajdować je na rysunkach. Tu bardzo ładnie pokazany też karabin maszynowy. Rysunek 60, tam mieliśmy 60A, 30A też był, czyli jest ich 60 chyba 2. No i ostatnia strona, jak zwykle, z wydaniami, które się ukazały bądź ukażą. I teraz przechodzę do pokazania bliżej tych części. Tu mamy właśnie rysunki na tej stronie. 1, 2, 3. Bardziej taki troszeczkę szczegółowo, jak tutaj sobie z takim dość ostrym tą częścią, jak tu zrobić. Może pokażę ten rysunek, gdzie właśnie są te oznaczenia pułków, do który należał. Czyli tu Gdańsk-Wrzeszcz 8713 i 8931, 52 kompania rozpoznawcza Lemborg. To jest w rzutach takich właśnie bok, przód, tył.
Tak to się przedstawia na tej stronie. Przejdziemy do następnej strony. No i tak się właśnie mają rysunki z dość bliska. Zrobimy tu jeszcze bliżej. O. Myślę, że wszystko jest przejrzyste, wyraźne, dobrze widoczne. Tak się po prostu przedstawiają rysunki. I teraz zróbmy części. Proszę bardzo. Obręczek kół. Odjadę. Tak się mają. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tak jak mówiłem, te paski zewnętrzne do naklejenia na obręcze. Tak. Idziemy dalej. Gąsienice. One są już takie troszeczkę przybrudzone. Tu zrobię bliżej, będzie widać. O tak. One są przybrudzone. Jak widzimy, troszeczkę jest tak jakby naleciałość rdzy. No fajny druk. Tylko wycinania jest bardzo dużo. Można oczywiście nabyć sobie laserki i zrobić to ciętych laserowo. Przejdziemy dalej. Stronka. I tu mamy takie drobniejsze detale. Tu na przykład jest jakiś wskazówka, część i wykonać z patyczka, 2 sztuki, trzonek, łopaty. Następna strona i tu jest cały jakby korpus, czyli widzimy, że bardzo duży. Zresztą tak jak sam pojazd był dość pokaźnych rozmiarów. Tam mamy dane na stronie, także możemy sobie to przybliżyć. Tak, następna. Tu. Tu mamy tą część do naklejenia, ona odpowiada do którejś z wersji. Po prostu mamy wersję taką, że tu jest ten element szary, w tej części jest niebieski i do któregoś z wersji trzeba ją sobie dostosować. Idziemy dalej. O, tu właśnie mamy tą wersję z inną kotwicą, innego koloru, czyli niebieska. Kolor całości to jest takie khaki dość ciemne, oliwka. Tu mamy te koła napinające, czyli już takie z kłami. Tak zwany falochron. Jeżdżąc po wystawach widzę, że też część pancerniaków to maluje modele. No, różne jest podejście tu modelarzy do tego, ale jak najbardziej, jeżeli kolor nie odpowiada, czy chcemy wersję przemalować, jak najbardziej można to zrobić. Natomiast nie jest to już standardem w wykonaniu, tak jak z wycinanki, tylko no, troszeczkę zamalowanie, zaretuszowanie może błędów. O, strona z dalszymi elementami kół jezdnych. Także jest tego troszeczkę. Jak w pancerce właśnie kół dużo. Tu są wręgi. Następna strona z wręgami. I tu mamy już rysunki. I właśnie tu jest rysunek. Tak zwane zrobienie sobie kopyta do uformowania takich elementów właśnie z drutu, osłon na reflektory.
Tu jest właśnie ta strona z położeniem kół. Jaka wysokość ma tutaj, jaki prześwit ma być. Także te rysunki są na pewno przejrzyste, jak widzicie. Jest to dość, mi się wydaje, prosty model, no ale już bo sam kadłub jako forma jest dość duża tego kadłuba, natomiast dochodzą inne tu części, elementy, no i koła przede wszystkim tutaj dużo troszeczkę pochłaniają pracy koła, gąsienice też, jeżeli mamy cięte laserowo, no jest to znacznie łatwiej, na pewno przyspiesza pracę, natomiast tu wycinanie w tych ogniwach i jest to taka jakby taśma, to wtedy jest to pracochłonne i może troszeczkę zniechęcać. No i jest to model, który czeka na sklejenie mojej kartonowej poczekalni. Mam jeszcze chyba 2 modele na gąsienicach, które też pokażę. Bodajże też to są Ansfera wydanie. Pojazdy mam jeden sklejony Scotta, wprawdzie innego wydawnictwa, ale już sklejony jest, stoi na półce. Ten też mi się podoba, jest dość duży, wydaje mi się, że dość łatwy. Kiedyś kleiłem z wydania małego modelarza, ale to były bardzo, bardzo dawno temu. Także no tu kto chce, bądź nie ma, bądź chce nabyć, pokazałem jak to się przedstawia wewnątrz. No i w tym odcinku na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam. Cześć.